Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Dzień E, dobry. Dzisiaj zbliżymy się troszeczkę do takiej osoby, którą prawie by mi poznał, dlatego że chodzi mi o postać Ericha Denikena, a on przebywał w Szwajcarii wtedy, kiedy ja studiowałem w Szwajcarii. Nawet mnie troszkę tam kusiło, żeby gdzieś tam w Szwajcarii się z nim spotkać, ale nigdy do naszego spotkania nie doszło. Natomiast zanim do tego tematu przejdziemy, ja zachęcam, żeby zaglądać na kanał Piotra UFO Historie i ten siostrzany kanał UFO Historie Little, czyli małe UFO Historie. Tam pod naszą rozmową zawsze są takie dwie ikonki, albo ikonka przedzielona. Można szybciutko przejść do kanału Piotra, tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje, pogrzebać, poszperać, pokomentować, bo to zawsze winduje kanał i to jest też taka nagroda dla nas za trud, który my bierzemy, poświęcamy, żeby te kanały istniały. Ale jeszcze zanim przejdziemy do Denikena, to chciałem przypomnieć, że jest ta seria limitowana perfum, zrobiona przez firmę Brook. Można zamówić, końcowe już są egzemplarze, albo pod telefonem 570 814 076, albo wystarczy wejść na brookshop.pl. Tam w zakładce upominki na pewno znajdziecie bez najmniejszego problemu. Ja tutaj też maila wystawiłem. Większość naszych słuchaczy nabyła i sobie bardzo, bardzo te perfumy, moi drodzy, chwali, ale oczywiście, jeżeli ktoś by miał ochotę inne rzeczy zareklamować, to my z Piotrem jak najbardziej jesteśmy otwarci, można się dogadać, można się zgłosić do nas i na pewno coś z tego wyjdzie. Dobra, Piotrze, startujemy z naszym Erichem Denikenem, który w sumie zmarł. Zmarł na początku stycznia, bo na początku stycznia dowiedzieliśmy się o jego śmierci. Powiedz mi, jak wówczas zareagował internet i media na wieść o śmierci Denikena? O, wiesz, adekwatnie bym powiedział, dlatego że człowiek, który sprzedał tyle milionów, a nawet dziesiątek milionów książek, nie został przez te media zapomniany. Tym bardziej, że pamiętajmy, iż Deniken, można powiedzieć, do samego końca był aktywny, brał udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, prelekcjach, plus jest taki, że został unieśmiertelniony nie tylko przez swoje książki, ale też przez serial Starożytni Kosmici, Mhm. który wielu z Was na pewno kojarzy. No, media zareagowały bardzo różnie. W sumie to media reagują do tej pory. Kręcimy to pod koniec stycznia praktycznie. No i nadal gdzieś tam w co jakimś medium pojawia się informacja o tym, że Deniken odszedł był i że zostawił taką spuściznę. No i w zależności od tego, czy to jest kanał pro, czy anty, jeżeli chodzi o tematy z pogranicza, no to słyszymy, że wielkie zasługi miał, albo że wprowadzał tylko zamęt i dezinformację. Pojawiło się także w Polsce mnóstwo publikacji. Wiele trochę przesadzało, to znaczy się, wiesz, ja myślę, że jeżeli się mówi o osobach zmarłych, no to rzeczywiście tylko dobrze, ale też należy zachować pewien umiar i mówić prawdę przede wszystkim. A w przypadku Denikena wiele osób znało go tylko ze swoich własnych wyobrażeń, mam wrażenie. Mhm. Znaczy, Deniken funkcjonował w ich świecie, mówię o polskich odbiorcach, jako bardzo porządny pan ze Szwajcarii, który pisze książki i przełamuje stereotypy. I mówi rzeczy, które są niewygodne dla naukowców. No, nie do końca tak było. Jeżeli ktoś tego Denikena śledził, e, jeżeli ktoś znał język niemiecki i znał go nie tylko z książek, tak, no to też wie, że to nie było tak do końca. On był przede wszystkim biznesmenem. On z tego żył i to mu się udało, że wiesz, wstrzelił się w pewien nurt, stał się twarzą tego nurtu, no choć de facto wiele osób go krytykowało, nawet z tego środowiska paleastronautycznego. No, różne były reakcje. Ja czytałem i wiesz, artykuły na Onecie i na takich bardziej, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, takich portalach, tutaj nie będę podawał nazw, które chcą pozować na portale dla intelektualistów, no i tutaj już wiesz, nie wypada Denikena pochwalić za nic, nawet za oryginalność myśli, czy za styl. No, styl to akurat miał słaby, jeżeli chodzi o pisanie. E,
No ale należną cześć mu oddano. Nie możemy też mówić, że on nie pozostawił po sobie niczego. No, wpływ Denikena na kulturę, wpływ Denikena na myślenie wielu osób, no był ogromny. Tym bardziej, że on był popularny i dostępny w czasach, kiedy nie było internetu, nie mieliśmy dostępu do produkcji zagranicznych, a on jednak otwierał oczy na pewne sprawy. Miał też w Polsce wielu naśladowców, można powiedzieć. No i dużo osób nadal go uważa za tego, który wprowadził ich w tematykę związaną z istotami pozaziemskimi. I to tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o to, jak przedstawiono jego dorobek po śmierci. Mhm. No właśnie, Deniken bywa określany, wydaje mi się, niesłusznie mianem ojca paleoastronautyki. Powiedz mi, dlaczego wiele osób właśnie uważa, że on był tym ojcem paleoastronautyki? No bo zazwyczaj to są osoby, które tylko do książek Denikena miały dostęp, ale prawda jest taka, że koncepcja paleoastronautyczna, ona jest starsza. I to zależy, jak na to patrzymy. Jeżeli patrzymy na sam trzon tej koncepcji, mówiący, że jakieś istoty nie z Ziemi, tylko z kosmosu albo z jakiegoś miejsca, one przybywały tutaj i pomagały się człowiekowi rozwijać, pomagały w rozwoju cywilizacji, Mhm. no to sięga to głęboko. Niektórzy, wiesz, no tak już trochę na siłę, na przykład w teozofii dopatrują się wątków paleoastronautycznych, no ale potem są lata 30. Charles Ford, który mówi wprost, że jesteśmy czyjąś własnością kogoś, kto był tu wcześniej, przed nami. Nawet tam u Forta znajdziemy już takie wspominki mówiące o tym, że znajdowano tutaj na Ziemi jakieś zabytki, no, które sugerują, że może zostaliśmy przez kogoś odwiedzeni. Potem są lata 50., koniec lat 50., no i pojawia się taki esej Matesta Agresta, to był białoruski matematyk żydowskiego pochodzenia. Pojawia się też wiele książek, które rozwijają tematykę bogów z kosmosu. I to są książki głównie wychodzące na rynku francuskim. No i wiesz, no Deniken ma do nich dostęp. Deniken też się tym wszystkim interesuje. No i próbuje swoich sił. Mhm. Najpierw pisze artykuły, potem pisze książkę, ale książka się nie nadaje, bo jest po prostu słaba i tą książkę redaguje mu pan Uterman, który kiedyś był redaktorem bardzo, bardzo poczytnego hitlerowskiego dziennika. Mhm. No i właściwie Uterman robi z Denikena gwiazdę. W międzyczasie, kiedy na rynek trafia pierwsza książka Denikena na zachodzie znana pod tytułem Rydwany Bogów, Mhm. u nas to są wspomnienia z przeszłości, taki tytuł, który mi się osobiście nie podobał, bo jest mało marketingowy, to Deniken trafia do więzienia za defraudację. No to jest taki element jego życiorysu, który często mu się wypomina. Mhm. No ale potem pisze znowu, on tych książek napisał pewnie kilkadziesiąt, podróżuje, produkuje też programy dokumentalne. Także to jest człowiek instytucja. No, fakt faktem rzeczywiście, Uterman go wypromował, otworzył mu drzwi, no bo jednak autor z tak małego kraju jak Szwajcaria nagle staje się fenomenem międzynarodowym. Mhm. Znajduje wielu naśladowców, ale ojcem paleoastronautyki nie jest. Ten zaszczytny tytuł powinni nosić autorzy, z których on czerpał. I trzeba zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Pierwsza książka Denikena, no to był w jakiejś części plagiat. Plagiat i zostało to nawet potem dowiezione na drodze sądowej. Mhm. No ale o tym mówię na swoim lajcie, nie będziemy już tego Ericha tutaj tak szarpać Mhm. i szargać, ale fakt faktem, no nie jest postacią kryształową von Däniken, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na pewno ojcem paleoastronautyki nie jest,
ale wielu osobom się z tym kojarzy, tak? Mhm. Że to on jako pierwszy zdołał dotrzeć do masowego czytelnika właśnie z takim przekazem, że odwiedzili nas bogowie z kosmosu, nie tylko zainicjowali cywilizację tutaj, ale może nawet pomogli w ukształtowaniu naszego gatunku, Mhm. Homo sapiens, że cały czas w zasadzie jesteśmy z nimi powiązani, że jesteśmy ich dziećmi, że ich wpływ na wiele dziedzin życia był ogromny i nie da się temu zaprzeczyć. No i zawsze Deniken stawiał się w ostrej opozycji wobec naukowców, historyków, archeologów. On to bardzo lubił, tyle że wiesz, jak ktoś czytał książki Denikena Mhm. po latach, na przykład współcześnie, a myśmy czytali z Markiem Żelkowskim, bo omawialiśmy te książki jego, no to ten czar trochę pryska już. Ta narracja Denikena, ona jest taka bardziej chaotyczna niż konkretna. On zasypuje człowieka i faktami, i sugestiami, i często jakimiś takimi, wiesz, własnymi przekonaniami, które no, mają być faktami, a okazuje się, że są dyskusyjne. Także po latach można odnieść nieco inne wrażenie, natomiast zawsze zostaje ten efekt sentymentu, że to Deniken był pierwszy, no przecież jest jeszcze seria komiksowa w Polsce, o tym często zapominam. Kiedy mówię o Denikenie, mieliśmy te komiksy, z których on też był zapamiętany. One oczywiście nie były związane z nim w jakikolwiek sposób, tak żeby on je napisał czy coś, ale no, oparte były o jego koncepcje, prawda? Nawet te koncepcje nie były jego. One zostały często po prostu zaczerpnięte od innych autorów, ale tak się utrwaliło już w oczach wielu, że to właśnie Deniken i Deniken stał się taką twarzą paleoastronautyki. Bardzo mu pomógł serial Starożytni kosmici, bo po pewnym czasie Deniken no, stracił trochę na popularności. Także wskutek tego, że te jego książki były mocno odtwórcze. Dodam jeszcze może tyle, czego wiele osób nie wie, że w Szwajcarii, w krajach niemieckojęzycznych, współcześnie Deniken to miał opinię pisarza skrajnie prawicowego. Mhm. Dlatego, że po pierwsze był powiązany z no, takimi wydawnictwami, które bywają nazywane przez, wiesz, tak zwaną lewicę, czy Mhm. jak to niektórzy mówią, lewactwo, skrajnie prawicowymi. Trzeba powiedzieć, że nie do końca tak jest chyba. Po prostu Deniken czasami był zwolennikiem poglądów, które uchodzą na Zachodzie szczególnie za niepoprawne politycznie, za takie rzeczy, które się nie powinno mówić o przedstawicielach innych kultur. A on sobie dość mocno pozwalał na krytykę na przykład islamu, no i wiesz, to już mu pozwoliło przypiąć łatkę jakiegoś tam szatanisty nazistowskiego. Mhm. No nie, no żartuję tutaj, ale przecież nawet w Polsce krytyka polityczna też wyciągnęła to Denikenowi, no ale to już są takie, wiesz, to już są popłuczyny w ogóle. Mhm. E, No miał chłop swoje poglądy, no każdy ma jakieś poglądy. Mm, I tyle. Ale nie sądzę, żeby ktoś, kto czytał jego książki w tamtym czasie, czyli wiesz, kilkadziesiąt lat temu nawet, stał się przez to hitlerowcem albo Mhm. stał się przez to skrajnym nacjonalistą. No, wydaje mi się, że nie. Mhm. No, a wiesz, jeszcze akurat jak porozmawiasz z tymi starszymi Szwajcarami z czasów II wojny światowej i doskonale oni ci opowiedzą, jak to wyglądało przygotowywanie się na ewentualną wojnę, bo oni mi doskonale tłumaczyli, że w każdym domu wisiał portret, gdzie z jednej strony był generał Guisson, czyli naczelny dowódca szwajcarski, prawda? Ale na wszelki wypadek, jak przewróciłeś na drugą stronę, to był Adolf Hitler, nie? Także, bo nie wiadomo kiedy wejdą, więc lepiej kiedy ta operacja Tannenbaum będzie. Ale powiem ci tak uczciwie z mojego takiego przemyślenia, bo Deniken miał dużo możliwości, żeby bajdurzyć. Już tobie kiedyś pokazywałem, że praktycznie każdy kanton
ma opracowane swoje legendy miejskie o różnych stworach, o różnych zjawach i w Szwajcarii jest to bardzo, bardzo popularne i ta tajemniczość jest różna. Są, nazwijmy to, pewne kantony bardziej tajemnicze, które mają więcej tych stworów i pewne kantony mniej tajemnicze, które mają mniej. Najbardziej tajemnicze są oczywiście Gryzonia retroromańska i niemieckie kantony, no bo trudno mówić o jakichś stworach w Genewie czy w Lozannie francuskojęzycznej. No ale Deniken na przykład mieszkał w Interlaken, prawda? On zmarł w Interlaken i te góry w Interlaken, Alpy w Interlaken też mają masę tajemniczych legend, również poniekąd związanych z UFO. Co więcej, między innymi Szwajcarzy sami stwierdzili swego czasu, że Deniken, Erich von Deniken jest po prostu twórcą takiego UFO imperium, bym powiedział, no nie? UFO imperium, przy czym sytuacja jest jeszcze tego typu, że między innymi dlatego, tak jak zawsze mówię, jest podaż, jest popyt, to w Interlaken zrobiono taki właśnie UFO park swego czasu, który też, no można było na Denikenie zarabiać, powiedzmy sobie szczerze, no nie? Tak, ale ten park upadł, nie był zbyt popularny, a Deniken, no cóż, zarabiał na tym, no a co miał chłop robić, no? Tak. Nie zarabiać, no jak mu się udało, tylko że pamiętajmy, że on też nie był, nie wiem, czy może to nie zabrzmi zbyt dobrze, ale on nie był też super intelektualistą. On był dobrym farmazoniarzem, też był. Mhm. Dużo gadał, ale on lubił brylować, on lubił się Mhm. pokazywać, Mhm. lubił telewizję, wiesz, Mhm. to mu wychodziło, zwyczajnie mu to wychodziło i skoro mógł na tym zarobić i się nie narobić, no to czemu nie? Mhm. Rzeczywiście tam nie tylko był park, bo przecież były filmy dokumentalne, które on Mhm. niekiedy produkował nawet, w których występował. To były całe serie, zanim powstali Starożytni Kosmici. On chyba nawet wyprodukował czy współprodukował takie dokumenty, które były potem emitowane w jednej z naczelnych niemieckich stacji, ale już nie pamiętam, tam było kilkadziesiąt odcinków tego wszystkiego. Także to nam pokazuje, że jednak no, był postacią o dużej sile oddziaływania. No a potem przychodzą Starożytni Kosmici, serial, w którym on no, nie jest głównym bohaterem, ale jest takim symbolem tego wszystkiego, o czym oni tam mówią. Serial, który no, z takiego projektu tymczasowego, obliczonego na kilka odcinków, przekształci się w prawdziwego tasiemca na Mhm. kanale History, bo tam przecież tych odcinków jest, z tego co pamiętam, 200 kilkanaście. No właśnie, słuchaj, powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz. Co w ogóle Denikonowi zarzucano, a co tobie nie do końca podoba się w jego twórczości? Znaczy to zależy od, wiesz, zależy od tego, o czym mówimy. Jeżeli chodzi o jego styl, to jak prezentował pewne przemyślenia, no to tutaj podstawowym takim, nie wiem czy błędem, wiesz, to się dobrze sprzedawało i się dobrze czytało. Mhm. Natomiast dzisiaj, kiedy się to czyta, no to mamy natłok pytań, sugestii, koncepcji, interpretacji, ale tam brakuje, wiesz, brakuje tego, co jest najważniejsze, czyli jakiejś próby odniesienia się do tego, co mu się zarzuca. On zawsze mówi, że on ma rację i Mhm. naukowcy zawsze się go boją i kłamią i nie chcą dopuścić do siebie tej myśli, że mogą być obcy na Ziemi i mogli nas ukształtować. Ja myślę, że naukowcy chętnie by weszli z nim w dyskusję, tylko że Deniken też no, z tej konfrontacji robił element marketingowy, element Show. reklamowy, On robił tak, takie show. no bo by nikt na niego nie zwrócił uwagi, ale kiedy była mowa o tym, o to jest ten Deniken, którego nienawidzi cała akademia, to robiło dym, cały czas dym był wokół tych spraw. Można mu jeszcze zarzucić to, że bardzo swobodnie do wielu rzeczy podchodził. Ja tam o konkretach mówię w dyskusjach z Markiem Żelkowskim na jego kanale, gdzie omawiamy poszczególne książki. Deniken czasami stwierdzał, że coś jest i to jest. I jest niepodważalne, nie ma dyskusji. To był taki, wiesz, coś, co mnie strasznie dzisiaj kłuje w oczy, jeżeli go sobie przeglądam, jeżeli go sobie czytam.
Mhm. Deniken też no, miał na koncie wiele innych nadinterpretacji lub błędnych interpretacji. Była cała afera z jaskinią Tajos, gdzie mu zarzucono, że w ogóle wymyślił wszystko. On też często się tłumaczył, że on w sumie nie jest żadnym naukowcem i on nie musi, on tylko prezentuje i on tylko pyta. I właśnie to takie zrzucanie z siebie odpowiedzialności, że on jest tylko pytaczem, tak? Że on tylko Mhm. pyta, wskazuje luki. E, No, to niektórym nie wystarczało, no bo wiesz, przeczytałeś książkę Denikena, wkręciłeś się w to. Mhm. Chciałbyś się dowiedzieć więcej. No, nie dowiesz się więcej nigdzie indziej, tylko szukając w literaturze specjalistycznej, historycznej, archeologicznej. No i tam się okazuje, kiedy tam sięgasz, no, że to już jest takie wszystko dyskusyjne, że to mogło być tak, jak pisał Deniken, że rzeczywiście niektóre sprawy, niektóre wizerunki, figurki, odkrycia, mity, one są sugestywne, no i jedna z możliwości rzeczywiście jest taka, że to mogli być kosmici, ale tak naprawdę mogło być wiele innych źródeł i wiele innych wytłumaczeń. No i tutaj wiesz, myślę, że wiele osób się mogło z jednej strony zawieść na Denikenie, że on jednak po łebkach traktował niektóre rzeczy, albo tylko hasłowo, Mhm. powołując się na niektóre sprawy, ale z drugiej strony, no ci ludzie oddawali mu cześć za to, że gdyby nie on, to nigdy by się pewnymi tajemnicami nie zainteresowali, prawda? Mhm. Że nigdy by nie powstało, nie wiem, cykl starożytni kosmici i tak dalej. Także tak to wygląda moim zdaniem, że każdy ma swojego Denikena, a Deniken jaki jest, taki każdy widzi. Mhm. Czyli tak jak większość osób, no, wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że wielcy twórcy, pisarze, Mhm. autorzy to też są ludzie i że droga do sukcesu często wiedzie po prostu po trupach. Mhm. No właśnie, a jakie były plusy jego twórczości, ale takie wiesz, niekwestionowane, nie? No, niekwestionowane plusy to takie, o których już mówiłem ze 2 razy, że e, rozpalenie w ludziach pewnej ciekawości Mhm. odnośnie naszej historii, tak? No bo Mhm. i prahistorii, i historii starożytnej. E, Bo tutaj jeszcze jest cała saga odnośnie tego, jak Deniken traktował obecność obiektów UFO, obecność innych inteligencji teraz. Ale on początkowo do tego podchodził tak no, z dystansem, a potem już starał się wpleść tą swoją dawną narrację do takich współczesnych teorii spiskowych, bardzo znanych, ale to wyszło średnio. Mhm. Czytając już jego ostatnie książki, mamy wrażenie, ale w tych momentach, kiedy on próbuje stworzyć jakąś spójną taką koncepcję, spoić po prostu teorię o UFO z tymi swoimi, no, że to tak już wychodzi, to jest wszystko takie bardzo naciągane i bardzo skrótowo robione, tak wiesz, nie chlujnie, o tym właśnie mówimy z Markiem Mhm. Żelkowskim, ale no, wielki, wielki plus za to, że dzięki niemu, dzięki tym jego książkom, jakie by one nie były, no to jednak wiele osób się tym zainteresowało i pewnie dzięki Denikenowi też część osób w ogóle nas tutaj dzisiaj Mhm. słucha. Mhm. Dzięki ogromne, dzięki za wspólnie spędzony czas. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy, czy zetknęliście się z twórczością Denikena? Jeśli tak, to jakie wrażenie na Was wywarła? Wrzucajcie w komentarze, lajkujcie i zachęcam również raz jeszcze, żeby odwiedzać kanał Piotra UFO Historię. Tam też dużo ciekawych rzeczy się dzieje, dużo różnych ciekawych rozmów jest. I tak naprawdę te kanały są dla Was. Dzięki Wam się rozwijają, więc wspierajcie je i rozsyłajcie po znajomych. Im nas więcej, tym większa burza mózgów. Dzięki Piotrze za wspólnie spędzony czas raz jeszcze i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.